Siema, tu Wahacz. Peugeot 408 to samochód naprawdę nieprzeciętny, w którym co prawda największą uwagę przyciąga wygląd nadwozia, ale nie jest to jedyny czynnik wywołujący tutaj pozytywne emocje. Model ten niestety cierpi też na typową dla nowych Peugeotów przypadłość. Mam tu na myśli dobór jednostek napędowych i w sumie przypadłość ta trapi nie tylko Peugeoty, ale też Citroeny czy DS-y i im są one droższe, tym bardziej razi to w oczy. Do testów dostałem flagową hybrydę plug-in z mocą 225 koni mechanicznych, ale poza nią w gamie jest tylko tańsza 6000 zł wersja 180-konna ładowana też z gniazdka oraz bazowe, benzynowe i trzycylindrowe 1.2 PureTech 130 koni, tańsze co prawda o 53 350 zł, ale jednak nie pasujące zupełnie do takiego samochodu. Patrząc na cennik, bardzo brakuje zatem jakiegoś silnika z przedziału 160-180 koni bez elektryfikacji albo tylko z miękką hybrydą o dieslu, który byłby idealny do takiego francuskiego krążownika, już nawet nie wspominam. To postrzegam za wadę 408, za to wygląd nadwozia jest moim zdaniem dużym plusem tego modelu. Francuzi już od dawna tworzą bardzo ładne samochody, a tutaj dostaliśmy najładniejszy z nich i jest to spora zasługa detali, bo mamy chociażby drapieżny przód z typowymi dla Peugeotów pionowymi kłami, sporo fajnych przetłoczeń czy smukłe lampy z tyłu. Ogólna bryła jednak też wpływa na taką ocenę, bo 408 jest podniesionym liftbackiem z dynamiczną linią boczną. Topowa wersja GT jeszcze poprawia wrażenia, bo dochodzą w niej klimatyczne znaczki na drzwiach, inna atrapa chłodnicy i 19-calowe felgi, które za 1500 zł zostały zastąpione w testówce 20 o asymetrycznym wzorze. Mówiąc o detalach nadwozia, nie sposób nie wspomnieć też o tych elementach na tylnej szybie, ponieważ prezentują się one jakby były wyciągnięte z jakiegoś Lamborghini. W kabinie mamy typowy dla Peugeotów z ostatnich lat pomysł iCockpit z małą kierownicą i widocznymi nad nią zegarami, a także bardzo futurystyczne kształty zastosowane na desce rozdzielczej. I to jest kolejny element wzbudzający w 408 emocje, bo jazda w takim otoczeniu to przyznam coś całkiem wyjątkowego i ja cenię Peugeoty za takie wnętrza. Jestem tego fanem nie tylko ze względu na wrażenia estetyczne, ale też te płynące z użytkowania, ponieważ małą kierownicą obraca się znacznie przyjemniej niż taką zwykłą, jakby siedziało się w jakimś wyścigowym bolidzie, co przekłada się na bardzo pozytywne wrażenie. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to rozwiązanie trochę kontrowersyjne i mogące części osób sprawiać większe problemy ze znalezieniem pozycji za kierownicą tak, aby wszystko dobrze widzieć, ale jakichś badań na ten temat nie przeprowadzałem i tylko tak zgaduję. U mnie w każdym razie wszystko było w 408 ok, z wygodą siedzenia i też widocznością i ogólnie tylko w modelu 2008, jeśli chodzi o Peugeoty, miałem problemy z kierownicą zahaczającą o nogi, tutaj nic takiego nie było. Peugeot 408 jest modelem startującym od wersji Allure i wyjściowo wyposażonym na całkiem dobrym poziomie, bo mamy chociażby światła LED, czujniki parkowania z kamerą cofania, dwustrefową klimatyzację czy też najlepsze multimedia z nawigacją. Nie ma tutaj szału, bo na przykład podgrzewane fotele wymagają dopłaty, ale ogólnie jest ok i zapłacić trzeba za to 143 000 zł za 1.2 PureTech 130 koni albo 190 550 zł za 180-konną hybrydę, bo mocniejszy wariant 225 koni w Allure nie występuje. Jest on już jednak w Allure Pack, które za 6500 zł wprowadza dostęp bezkluczykowy, adaptacyjny tempomat z kilkoma innymi systemami bezpieczeństwa, np. monitoringu ruchu poprzecznego, a także o 2 cale większe felgi, które mają w niej łącznie 19. Biorąc pod uwagę, że też 6500 zł wynosi dopłata za mocniejszy wariant 225 koni mechanicznych, to decydując się na droższą 408, zdecydowanie warto wybrać moim zdaniem środkową odmianę. GT za kolejne 10 850 zł wprowadza głównie dodatki stylistyczne i zegary 3D w kabinie, ale też matrycowe światło LED, więc jeśli ktoś już nie liczy się za bardzo z pieniędzmi, to może w ten sposób uczynić testowany model tak efektownym, jak to tylko możliwe. Do auta wciąż jednak można dodać np. skórę Nappa, jak w egzemplarzu testowym, czy też szyberdach i to windowało jego cenę do około 240 000 zł. Wciąż jednak, co ciekawe, Peugeot 408 jest o około 20 000 zł tańszy niż np. 508 albo też inna duża nowość Francuzów, czyli Citroen C5X. Wciąż jednak mówimy o ogromnych kwotach jak za Peugeota i gdyby komuś zależało na możliwie taniej 408, to dopowiem jeszcze, ile ten samochód kosztowałby w leasingu operacyjnym w wersji Allure i z benzyną 130 koni za około 150 000 zł na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Przechodząc na ceny netto, weźmy 20% wpłaty własnej, co daje 21 820 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, czyli 32 729 zł i przekłada się to na miesięczną ratę wynoszącą 1759 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a gdyby ktoś szukał innego auta, to na stronie Carlis Polska jest ich wiele, też w wynajmie długoterminowym.
Flagowa hybryda w Peugeotie 408 to popularna w samochodach byłej grupy PSA konstrukcja, której rdzeniem jest silnik 1.6 PureTech 180 koni, który wspiera mająca 110 koni mechanicznych jednostka elektryczna i daje to łącznie 225 koni przenoszonych tylko na przednią oś. Całkiem mocny elektryk powoduje, że gdy jest trochę energii w akumulatorach, to można bezproblemowo podróżować nie tylko w mieście, ale również na drogach szybkiego ruchu bez udziału silnika spalinowego, o ile oczywiście nie będzie się maksymalnie wciskać gazu, ale jadąc normalnie można pozostać w trybie elektrycznym bez oszczędzania się z dynamiką. Wspominana energia starcza na około 45 km i pobierana jest z akumulatorów o pojemności 12,4 kWh i ich ładowanie odbywa się prądem zmiennym poprzez kabel typu drugiego albo z mocą 3,7 kW w standardzie, albo dopłacając 1900 zł z mocą 7,4 kW. W aucie testowym był ten mocniejszy wariant i korzystając z miejskiej infrastruktury ładowanie trwało około 2 godzin, ale nawet wolniej ładując z gniazdka w garażu noc powinna wystarczyć, aby rano mieć pełne akumulatory. Zasięg elektryczny 408 sprawia, że tylko na prądzie ten samochód będzie mógł jeździć głównie na krótszych dystansach po mieście, a w trasie będzie pracował on jako zwykła hybryda. Z pustymi akumulatorami tak samochód przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Komputer zostawia zawsze trochę energii w akumulatorach i czuje się to podczas przyspieszania, bo mamy najpierw lekką reakcję elektryka, a po chwili benzyna wkręca się na obroty i auto konkretnie odjeżdża do przodu. Im mniejsza prędkość, tym bardziej jest to odczuwalne, ale nawet poza miastem gwarantuje to pewną poprawę szybkości i płynności reakcji na wciskanie gazu. W takim odczuciu rolę odgrywa też praca skrzyni biegów zastosowany w Peugeotie 408, bo mamy tu 8-biegowy automat, który jedno- czy dwubiegowe redukcje robi bardzo szybko i dopiero przy poważniejszych i gazie w podłodze musi trochę dłużej pomyśleć, ale po pierwsze i tak wtedy nie robi tego zbyt długo, a po drugie tego typu przyspieszanie jest tutaj realnie zupełnie niepotrzebne podczas normalnej jazdy, bo silnik ma dobrą elastyczność i okolice 2–2,5 tysiąca obrotów w zupełności mu wystarczają. Bez zarzutu w skrzyni wypada też płynność zmiany biegów oraz reakcja na wciskanie gazu, bo w naturalny sposób można wymusić na niej redukcję, zatem jest to ogólnie bardzo udana przekładnia, idealna do samochodu całkiem mocnego, ale nie sportowego. Osiągi 408 w najmocniejszym wcieleniu pozwalają na bezpieczne podróżowanie i chociaż przez płynne przyspieszanie nie czuje się tutaj tej mocy aż tak bardzo, to jazda tym autem jest bezstresowa i szkoda jedynie, tutaj się powtórzę, że podobnie zrywnego silnika Peugeot nie oferuje klientom bez elektryfikacji i o kilkadziesiąt tysięcy złotych taniej. Tym, co wpływa też na odczuwalny odbiór przyspieszania, jest dźwięk i w tym obszarze 408 się wyróżnia, bo silnik jest świetnie wyciszony w kabinie i czasami nawet trudno odgadnąć, czy jedzie się w trybie elektrycznym czy hybrydowym, a podczas przyspieszania też ma on bardzo wytłumione brzmienie. Ogólnie wnętrze jest dobrze izolowane od otoczenia i przy 120 km na godzinę jest w nim cicho, bez żadnych wyróżniających się odgłosów. Przy 140 km na godzinę bardziej trochę słychać szum powietrza, ale wciąż pod tym kątem, po doświadczeniach np. z modelu 508, jestem pozytywnie zaskoczony. Pod kątem spalania z kolei hybrydowe 408 w mieście po wyczerpaniu akumulatorów potrzebowało średnio 6,5–7 litrów na 100 km, na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 5,5–6 litrów, na ekspresówkach 7 litrów, a jadąc z prędkościami autostradowymi wskazania rosły do 8 litrów. Peugeot 408 wygląda naprawdę dynamicznie, ale jego sposób prowadzenia jest jednak głównie nastawiony na komfort, ale nie taki typowo bujający się, bo na większych nierównościach, np. na poprzecznych zapadliskach nawierzchni czy kolejnach, auto reaguje bardziej sprężyście, ale już te mniejsze są skutecznie zmiękczane i nie przeszkadzają w tym nawet 20-calowe felgi, co w połączeniu z dobrą izolacją akustyczną sprawia, że bardzo przyjemnie się 408 jeździ w różnych warunkach drogowych, bo dzięki takiemu zestrojeniu na przyzwoitej jakości nawierzchni można uzyskać efekt tak zwanego płynięcia po niej, a samochód jest też całkiem stabilny na zakrętach, to znaczy o ile się nie przeholuje, to nie zwraca się na to uwagi, bo jednak testowany Peugeot to trochę podwyższony model. Układ kierowniczy jest całkiem żwawy w swoich reakcjach i zapewnia dobrą precyzję, ale też co mi się spodobało, kierownica przy wyższych prędkościach stawia spory opór i to pasuje do tego, jak auto reaguje na jej ruchy. Mamy też tutaj pewne upłynnienie reakcji, ale wciąż 408 pod kątem właściwości jezdnych jest dla mnie autem, któremu bliżej jest do niższych modeli Peugeota niż do typowych SUV-ów.
W 408 w standardzie dostaje się dodatkowy panel skrótów nazwany iToggles w postaci ekranu LCD z możliwością personalizacji, ale nie jakiejś ograniczonej tylko do kilku pozycji, ale właściwie każdy element z ekranu głównego może się znaleźć na kafelku, chociażby temperatura po stronie pasażera na 20,5 stopnia ustawiona, co oznacza, że jeśli przejdziemy na jakiś ekran, gdzie nie można zmieniać temperatury, to po wciśnięciu tego kafelka zawsze się ona ustawi na 20,5 stopnia. Dużo jest tutaj takich możliwości, pomysłowe, fajne rozwiązanie. Pozytywne wrażenie robi też system inforozrywki, to, że można przełączać się pomiędzy ekranami domowymi, przed chwilą pokazywałem. Teraz pokażę, że można je też bardzo łatwo sobie personalizować, więc każdy znajdzie kompozycję odpowiednią dla siebie. Podoba mi się taka konfigurowalność, też szybko wszystko tutaj działa, mamy świetną reakcję na dotyk, bardzo dobrej jakości wyświetlacz oraz moim zdaniem bardzo estetyczny interfejs, który jest też w większości logicznie zaprojektowany. Jedynie ustawienia, ich kategorie mogłyby być trochę lepsze, jak na mój gust czasami, ale nie jest to wielki i tak problem. Jest też bezprzewodowa integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Ogólnie bardzo udane rozwiązanie, zupełnie inny świat względem tego, co było kiedyś. Niestety panel klimatyzacji wciąż jest w nim w formie menu ekranowego, ale dzięki iToggles i też możliwości ustawiania sobie różnych widgetów na ekranie domowym, przyznam, nie jest to wielki problem. Kilkoma funkcjami, jak na przykład odparowywanie szyb czy zmiana obiegu powietrza, można sterować przy pomocy jednak fizycznych przycisków. Względem trochę starszych Peugeotów poprawiono też sposób sterowania z kierownicy. Lewa strona jest teraz w pełni poświęcona tempomatowi, nie ma żadnych joysticków pod kierownicą. Z prawej strony steruje się systemem audio oraz telefonem, przełączanie widoków na zegarach to wciskanie lewej manetki, a prawą resetuje się komputer pokładowy. Efekt 3D na zegarach realizowany jest przez dodatkową szybkę, którą podczas użytkowania takiego normalnego widać albo bardzo mało, albo wcale. Za to łatwo dostrzegalne są rezultaty jej obecności, ponieważ to, że niektóre elementy wyświetlane są nad resztą, robi bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Z kolei jeśli chodzi o zawartość informacyjną, to w tym obszarze Peugeot też daje dużą dowolność, ponieważ można sobie tworzyć ekrany i dodawać do nich widgety, czy to pełnoekranowe, czy też takie, które umożliwiają umieszczenie dwóch informacji obok siebie. Wszystko, co istotne, tutaj jest. Peugeot 408 pozwala na zajęcie całkiem niskiej, takiej nacechowanej trochę sportowo pozycji za kierownicą, jeszcze wysokie poprowadzenie deski rozdzielczej, tworzy ciekawy efekt i zachęca, aby to zrobić, ale powoduje to też, że maska jest kiepsko widoczna z perspektywy kierowcy, nie mamy tutaj zbyt długiego podszybia i szyba nie kończy się zbyt daleko, no ale wciąż trzeba się trochę bardziej wysilić, aby wyczuć ten samochód do przodu. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu jest najgorzej, ponieważ tam jest masywny słupek oraz tylna szyba bardzo wysoko poprowadzona, za którą jeszcze jest trochę niewidocznego samochodu. W związku z tym kamera cofania jest tutaj czymś obowiązkowym. Dobrze, że Peugeot nie kazał dopłacać za ten dodatek. System 360-stopniowy z wersji GT jeszcze ułatwia manewrowanie tym samochodem, tym bardziej, że dostajemy tutaj kamery o naprawdę dobrej jakości. Jest także rozsądnie kontrolowane pole widzenia. Mała kierownica uprzyjemnia użytkowanie 408 w każdych warunkach, ale gdzieś na parkingach też chyba najbardziej je ułatwia, bo obraca się nią po prostu sprawniej. Też układ kierowniczy stawia wtedy niezbyt duży opór, a reakcje auta są całkiem żwawe. To wszystko sprawia, że testowany model całkiem rozsądnie się zachowuje, manewrując z niskimi prędkościami, przy czym oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy jego wymiary, to znaczy 468 cm długości i 184 cm szerokości i wynikające z nich utrudnienia w niektórych miejscach. W górnych częściach deski rozdzielczej oraz drzwi w 408 mamy miękkie tworzywo, dobrze wyglądające, takie standardowe dla Peugeotów. Jest ono też przyozdobione nićmi. Tutaj mamy srebrne wstawki, które bardzo ładnie się prezentują. Nici są również na obszytych klamkach drzwi. Mamy skórę także na podłokietnikach, odpowiednio miękkich. Tutaj jest wszystko matowe. Niższe części kokpitu to twarde materiały w takich miejscach, że ich w ogóle nie widać. Boczki tunelu środkowego są znowu skórzane. Tutaj mamy kontynuację matowych materiałów oraz srebrną wstawkę, więc łatwo jest to wszystko utrzymać w czystości. Spasowanie jest tutaj wzorowe, więc ogólnie jakościowo samochód wypada naprawdę dobrze, bez obszarów jakoś negatywnie zwracających uwagę w wersji ze skórą na pana fotelach. Jest tutaj też dodatkowe poczucie luksusu.
Kształt pilota obsługującego system dostępu bezkluczykowego to klasyka stosowana w Peugeotach czy Citroenach od lat i jak zawsze jest on dla mnie troszeczkę zbyt pękaty i może zbyt ciężki, ale przez obłe kształty nieprzesadzone inne wymiary i tak nie przeszkadza specjalnie w kieszeni, a cała konstrukcja sprawia wrażenie bardzo solidnej, też jest wykonana z dobrej jakości czarnego chropowatego plastiku. Mamy dekoracyjne srebrne wstawki. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza występuje w 408 zawsze w standardzie, LEDowe paski na drzwiach oraz ten ciekawy segment nad ekranem. Te elementy można sobie modyfikować kolorystycznie. Producent przygotował kilka barw, jeśli chodzi o pozostałe, to znaczy tutaj drobne lampki na tunelu środkowym, w kieszeniach drzwi oraz też lampka na podsuficie oświetlająca ten tunel środkowy od góry. To zawsze jest białe, tak samo jak przyciski przełączniki, co tworzy moim zdaniem odpowiednią podstawę pod jakiś kolor, który można sobie wybrać w menu i taki pomysł konstruktorów jest moim zdaniem ok i tworzy tutaj przyjemny nastrój. Wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego źródła światła. Peugeot 408 kontynuuje tradycję pionowych LEDowych kłów robiących za światła do jazdy dziennej, które zintegrowane są z kierunkowskazami. Z tymi wyrazistymi elementami sąsiadują też smukłe światła główne. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach również mamy diody, tak jak w innych nowych Peugeotach, ale też Citroenach i Oplach są one skierowane do góry. Z tyłu w wersji GT pojawiają się światła pozycyjne z efektem 3D i one także mają bardzo przyjemny dla oka kształt, tym razem dla mnie imitujący trochę zadrapanie lwimi pazurami. Generalnie 408 po zmroku wygląda równie efektownie jak za dnia i moim zdaniem jego oświetlenie wypada super. Matrycowe światła w 408 mają za zadanie tak wycinać pionowo część wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Rozwiązanie to trzyma dobry poziom, ponieważ dostajemy tu może nie jakąś bardzo dużą precyzję tworzenia świetlnego tunelu jak od linijki, ale wystarczającą, aby na przykład jadąc za kimś efekt był osiągany. Komputer też rozsądnie interpretuje sytuację na drodze i całkiem szybko reaguje, gdy na horyzoncie pojawia się jakiś inny pojazd, więc nie czułem podczas jazdy, abym kogoś oślepiał, zatem ogólnie mamy tutaj do czynienia z solidnymi światłami matrycowymi, które przydają się podczas jazdy po zmroku. Za 7000 zł do wersji GT dokupić można też kamerę na podczerwień, która jest rewelacyjnym dodatkiem, bo pozwala wcześniej dostrzec żywe obiekty niż patrząc przez przednią szybę, ale w aucie, który dostałem, jej nie było. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki bardzo duży zapas wolnej przestrzeni. Szyberdach w 408 nie jest zbyt długi, kończy się on już tutaj, a tutaj mamy normalną linię dachu i konkretniej prostując się, moje włosy co najwyżej lekko stykają się z podsufitką, więc nie jest źle. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji rozkładany podłokietnik oraz dwa porty USB-C. Kolejne dwa mamy z przodu, też w standardzie C. Szkoda, że Peugeot nie zadbał chociaż o jedno gniazdo we wciąż popularnym standardzie A. Bagażnik hybrydowy 408 ma 471 litrów pojemności, o 65 mniej niż wariantu tylko spalinowego. Kufer ma niski próg załadunkowy, duży otwór, chociaż nie jakiś bardzo szeroki, oraz regularne kształty. Po bokach z obu stron mamy haczyki na jakieś torby oraz dźwignię do złożenia oparć tylnej kanapy ekskluzywnie. Z prawej strony mamy niewielką kieszeń w nadkolu, a z lewej jest gniazdo 12V. Pod podłogą są płytkie przegródki, chociażby na zestaw naprawczy czy kable. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń uzyskuje się z grubsza płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Peugeot 408 to model, który cierpi na braku jakiegoś rozsądnie mocnego silnika tylko spalinowego, ale przyznam, że spośród gamy Peugeotów, ale też Citroenów czy DS-ów jest to w nim moim zdaniem najmniej odczuwalne, bo ten samochód za sprawą swojego ogólnego charakteru i tego co oferuje sprawia wrażenie, że przynależy jednak do tej wyższej półki, za którą można trochę więcej zapłacić. Dodatkowo, tak jak już mówiłem, względem np. 508 jest i tak zauważalnie tańszy. I to wszystko, co przygotowałem o 408. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!